Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a dziś sprawdzimy sobie produkt, który ma za zadanie wyczyścić nasz filtr DPF, czyli rozpuścić sadzę, wszelkie nagary, które znajdują się w naszym filtrze DPF i po prostu wyrzucić je przez rurę wydechową. Co prawda, do takich preparatów jestem sceptycznie nastawiony, raczej bardziej wierzyłbym w to, że faktycznie fizyczny demontaż filtra DPF i oddanie go do regeneracji, gdzie tam pod dużym ciśnieniem te DPF-y są czyszczone, bardziej by pomógł, ale nigdy nic nie wiadomo. W dzisiejszych czasach chemia potrafi zdziałać cuda. Dobra chemia. Ja przejechałem się po moich okolicznych sklepach, które zaopatrzają mnie w części oraz inne specyfiki chemiczne. Okazuje się, że ten preparat jest bardzo w cenie. Bardzo wielu mechaników kupuje go i stosuje, więc pomyślałem, że skoro takie preparaty aplikuje się w jakiś otwór jak najbliżej filtra DPF, no to wpadło mi do głowy, że ostatnio przecież wymieniałem u siebie w aucie przed filtrem DPF czujnik temperatury, więc nie będzie najmniejszego problemu, aby go zdemontować. Jedyny specyfik, który był na miejscu w jakimkolwiek sklepie, a przejechałem chyba ze 3, udało mi się nabyć. Nie będę mówił jaka firma, bo jeżeli jakieś firmy będą uważały, że ich specyfik jest najlepszy, same się odezwą i wyślą taki preparat na testy. Co zrobimy dzisiaj? Więc tak, ja zdemontuję sobie czujnik temperatury przed DPF-em. Wprowadzimy ten środek, zostawimy na 5-10 minut, oczywiście na zimnym wydechu, aby on sobie popracował. Następnie odpalę auto i będę co 5 sekund wpsikiwał odrobinę tego środka, aby on sobie tam pracował. Potem, to jest tylko moja teoria, bo w instrukcji obsługi generalnie nie wyczytałem, jak to konkretnie aplikować, czy na odpalanym silniku, czy na zgaszonym silniku i to na trochę pozostawić. Jedynie jest, aby co 5 sekund dopsikiwać tego, a potem wykonać jazdę w celu usunięcia i odparowania tego środka. Więc, tak jak powiedziałem, najpierw parę psików pójdzie, zostawimy to na 5-10 minut, niech sobie to tam popracuje. Następnie odpalę silnik na wolnych obrotach, będę tego środka dopsikiwał, a potem jak już będę czuł, że mam 1/3, 1/4 tej puszki, zablokuję sobie gaz na jałowym biegu, tak aby obroty były odrobinę wyższe i wtedy już dłuższymi takimi przytrzymaniami będę ten środek tam aplikował, tak aby ta sadza została z tego DPF-a wypluta. Z tyłu na wydech, aby nie narobić sobie tutaj marasu, gdyby faktycznie tą sadzę zaczęło wyrzucać, założę sobie z 5-litrowej butelki taki pojemnik sobie wytnę, założymy z tyłu na rurę wdechową. Jak wiecie, w każdym dieslu, który posiada filtr DPF, ta rura z tyłu powinna być czysta. U mnie właśnie taka jest, tam nie ma najmniejszego osadu. Zresztą zanim ten środek zaaplikujemy, wszystko Wam pokażę. Na bieżąco podepnę sobie głowicę i komputer, który będzie mi sprawdzał ciśnienie przed filtrem DPF. Sprawdzimy, czy to ciśnienie spadnie. Jeżeli one spadnie, faktycznie ten środek będzie to oznaka, że ten środek działa i że nam ten filtr DPF potrafi przeczyścić. Gdyby się okazało, że jednak takie środki działają, myślę, że jest to bardzo fajna opcja, aby doraźnie, może nie na jakiś dłuższy okres, ale doraźnie poradzić sobie w ten sposób z udrożnieniem tego filtra. Kto wie, być może nawet jeżeli auto już będzie tracić moc, nie będzie chciało odpalić, być może taki środek będzie kołem ratunkowym w jakimś przypadku. Nie wiem, sprawdzimy, podsumujemy, na końcu powiem Wam, co zobaczyłem i postaram się Wam jak najlepiej będzie się dało ograć to wszystko. Na pewno jedna kamera będzie Wam pokazywała cały czas ciśnienie, które panuje przed filtrem DPF, a na końcu zobaczymy sobie, co z tego naszego wydechu zostanie wyrzucone. Więc co? Bierzemy się do roboty. Lecimy.
No i co można powiedzieć? Jak widzicie, puszka poszła do zera. Musiałem sobie rurkę przerobić, bo otwór okazał się po czujniku temperatury zbyt mały. I tak naprawdę poza tym, że z wydechu zaczęło się ostro kopcić, no bo nie ukrywajmy, ale płyn, czyli wilgoć, zaczęło się grzać i zaczęło kopcić. Żadna sadza z tego wydechu nie wyleciała. Założyłem też białą butelkę, żeby jakąś część być może tego nagaru, tej sadzy złapać do tej butelki, żeby było wiadomo, że faktycznie ten produkt w jakimś stopniu działa. Przejechałem się, gazowałem, patrzyliśmy na komputerze, ile tam jest tych milibar przed DPF-em. Niestety, ja tu żadnej poprawy nie zauważyłem, no chyba że mój DPF po prostu jest w tak świetnym stanie, że co byśmy tam nie wpuścili, nic mu nie zaszkodzi. Wnioski wyciągnijcie sami. Mój DPF jest fabrycznym DPF-em, auto jest z 2004 roku. Dopowiedzcie sobie resztę sami. Cóż, jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!